Gdy zacząłem pracę na uczelni, nigdy nie zakładałem, że dojdę aż tak daleko. Pewne wydarzenia zawsze mają określony swój bieg. Jest jedna rzecz, która później powoduje, że pojawia się coś innego. I tak chyba było w moim przypadku, że nagle pojawił się taki ciekawy temat, którym się zainteresowałem i przygotowałem projekt. Ten projekt otrzymał dofinansowanie, projekt badawczy, bo o tym oczywiście tutaj mówię. I w zasadzie to moje osiągnięcie, którego dzisiaj to wszyscy jesteśmy świadkami, uczestnikami, jest efektem tego projektu. Czyli to nie był, habilitacja w tym wypadku nie była celem samym sobie, ale konsekwencją pewnych wydarzeń, które wystąpiły wcześniej. I w zasadzie to jest w moim przypadku ta główna przyczyna. Myślę, że takie zamknięcie się w sobie na pewien czas, ponieważ to było koniecznością, żeby stworzyć coś, wykreować. Ta nasza praca, ona oparta jest, myślę, na takim olbrzymim potencjale kreatywności i to trzeba w sobie wzbudzić. I w moim przypadku to było nie tyle ta kreatywność była najtrudniejsza, co to zamknięcie się w sobie, co pod tym rozumiem. Ta chyba najbardziej intensywna praca, która już była na takim tym finalnym etapie, nastąpiła, mniej więcej to był okres właśnie pandemii, tak, pandemii COVID. Przez długi czas prowadziliśmy zajęcia zdalnie, nie spotykaliśmy się, a w zasadzie, kiedy już ta część zajęć prowadzona zdalnie dobiegała końca, ja w tym czasie finalizowałem wszystkie te prace. Miałem w tym czasie też urlop naukowy, to było też dla mnie bardzo ważne, bo mogłem się skupić tylko i wyłącznie na tej pracy naukowej, ale to było też takie odcięcie się od współpracowników z katedry, nawet w pewnym sensie od rodziny musiałem się na pewien czas zamknąć. I tak to określić, tak troszeczkę tak jakbym no właśnie dobrowolnie zamykał się i odcinał od innych spraw, żeby skupić się tylko i wyłącznie na tym, co w tym wypadku było konieczne, żeby ten pewien określony etap domknąć. On był niezwykle trudny, ale to się udało. Ale dla mnie to było bardzo, bardzo trudne, bo to trwało mniej więcej, myślę, że około roku. Ale ten czas takiego odcięcia był trudny, ale z drugiej strony on też w tej konkretnej pracy stworzył pewien komfort pracy, takiej pracy naukowej, ale było to trudne, to muszę podkreślić. Jest pewnym etapem, który kończy proces i daje taką świadomość jakiegoś, jakbym to określił w ten sposób, takiego spełnienia, że było warto, że to poświęcenie ma sens, że te wszystkie słowa, które w trakcie obrony padają, słowa pochwalne, słowa krytyki, one padają z ust osób, które bardzo mocno poznały ten temat, mój temat, tak, z racji też swojego doświadczenia, swojego zaangażowania zawodowego i niejako też w ten sposób wspierają mnie, tak, dając mi tą ocenę na koniec pozytywną, poświadczają, że to, co zrobiłem, jest wartościowe, że to daje pewien przyczynek do tego, czym wszyscy się zajmujemy w nauce, czyli coś jednak stworzyłem, coś wykreowałem, no i miejmy nadzieję, spowoduje to pewne dalsze konsekwencje również. Z pewnością jest to taki motywator, to motywuje do tego, żeby działać dalej, ale iść dalej, tak żeby nie powtarzać tego samego. Myślę, że to jest chyba też pewna taka logika tego naszego działania, że ten taki rozwój jest nieustanny, tak, że musimy iść dalej, głębiej, poszukiwać
nowych rzeczy i myślę teraz jestem na tym etapie, że nie chciałbym już tego powtarzać, bo to już jest zrobione, to się udało, ale myślę nad tym, no właśnie, w jakim kierunku iść dalej. Nie ma rzeczy niemożliwych i zachęcam. Nauka jest tą dziedziną, która jest takim polem, gdzie w zasadzie nieustannie się rozwijamy, a rozwój to jest coś, co zawsze człowieka pasjonuje, co człowieka rozwija i w zasadzie staje się taką siłą napędową, żeby iść do przodu. To jest coś, co nigdy się nie kończy, na pewno nigdy nie jest nudne, a wręcz przeciwnie, jest bardzo ciekawe, rozwijające, więc jeżeli ktoś myśli nad rozpoczęciem takiej kariery zawodowej, zachęcam, ale też podkreślam, że to nie jest łatwa ścieżka, ale niezwykle satysfakcjonująca.